Cześć, z tej strony Krawiec i dziś pokażę wam, jak w prosty sposób można zrobić drop, a zarazem template w klimacie Marcina Garrixa. Wiele osób moim zdaniem przesadza w takich projektach z ilością warstw, czy to na perce, czy w instrumentach. Szczególnie jeżeli ktoś zaczyna produkować, to ciężko się w tym połapać, dlatego ja pokażę wam dzisiaj, jak w prosty sposób, unikając właśnie tony warstw, zrobić fajny projekt, który jakoś brzmi. Mam nadzieję, jakoś brzmi. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli jakaś warstwa zniknie w gąszczu innych dźwięków, to niepotrzebnie w ogóle ją robić, skupić się tylko na najważniejszych rzeczach, na elementach, które są na froncie, zarówno w perce, jak i w sekcji muzycznej, czyli na pewno zrobimy sobie warstwy leada, ponieważ jest on na przodzie, ale na przykład jeżeli chodzi o perkę, to nie będziemy tutaj kombinować z nie wiadomo jaką ilością warstw, nie wiem, na przykład klapa, skoro te leady i tak przykryją te warstwy, więc ucho człowieka nie będzie się w ogóle na tym skupiało, czy tam są 3 klapy, czy tam jest jeden, także lepiej sobie takie rzeczy moim zdaniem na początek szczególnie odpuszczać, ale co ja będę gadał, zobaczcie sami. Tempo 130 bpm i zaczniemy sobie w ten sposób, że użyję pianina i zrobimy na nim już główne akordy oraz główną top melodię. Najważniejsze, co chcę wam pokazać, to pewnie często nieraz widzieliście jakieś tutoriale na YouTubie. Jest tam straszna gmatwanina, jest mnóstwo warstw. Ja wam pokażę dzisiaj, jak można prostym sposobem stworzyć sobie już taki template, żeby zbudować z tego cały numer. Także zaczniemy sobie od pianinka, stworzymy na nim akordy oraz top linię. Następnie tą top linię przeniesiemy na warstwy. Nagrałem sobie taki akord. Idziemy sobie krok po kroku, także jeżeli chcecie, odpalcie sobie FL-ka i róbcie to po kolei. Każdy ma jakieś swoje ulubione wtyki, czy do pianina, czy do leadów, także jeżeli nie macie Nexusa, na pewno coś znajdziecie u siebie. Dodam sobie to już na playlistę oraz dodam sobie top kick, tak żeby czuć już groove. Na razie nie skupiam się na perce, także nie chcę podejmować decyzji co do stopy. Stopa jest ważna, ale dopiero w kontekście już całego basu i całych leadów. I następnie na tym samym patternie, tu gdzie mam ten akord, zbudujemy sobie top linię na tym samym presecie. Nie używam tych wspomagaczy do skali, mógłbym to teraz zrobić, natomiast cały czas wolę trenować ucho i po prostu budować sobie klocki na słuch. Zobaczcie, zabawy jest mnóstwo z akordami, z melodiami. No nie oszukujmy się, że to jest troszeczkę zerżnięte od Garrixa. Na pianinko wrzucam IQ, ponieważ słyszycie, jak mocno klika na górze nam to piano, oraz ściszam dół, nie wycinam, tylko ściszam, ponieważ chcę mieć troszeczkę tego mięsa z tego pianinka. Mógłbym zrobić tu ostrego kata w ten sposób. Ale uważam, że to piano ma dużo fajnych informacji w tym low midzie, także nie chcę się ich pozbywać. Ktoś mnie pytał ostatnio, czemu korzystam czasami z IQ FL-owskiego i czasami z FabFiltra. Jeżeli robię shelfy, używam sobie IQ FL-owskiego, a jeżeli chcę robić szybkiego kata, to zobaczcie, w Proku 3 klikam tylko 2 razy z lewej strony, cyk i sobie przesuwam. Tutaj wiem, że trzeba majstrować, jakimś tu klikać, także przyzwyczaiłem się już do takiej formy działania, także funkcje są te same, także spokojnie, jeżeli oczywiście nie używamy dynamicznego IQ. No bo tutaj nie mamy. Także ściszam pianino poniżej low mida i ściszam wysokie. Następnie wrzucam kickstarta i ustawiam sobie wstępną pompkę. Koniecznie nie dawać na 100%, zostawić pierwsze transienty, żeby przechodziły 80%. Jest wystarczająco. Następnie przechodzimy dalej, ściszam sobie delikatnie całe to pianinko i tworzymy pierwszą warstwę leada. Zaznaczamy sobie naszą top linię, Ctrl-C. W Nexusie znalazłem taki preset. Zostawiam delay, natomiast wyłączam reverb. Ten ping-pong delay mi się podoba, on nam zostanie i wklejam do pianorola. Kolejny Nexus i kolejny lead. Wklejam w pianorol, wrzucam na playlistę. Pamiętajcie, że możecie tutaj używać już kompletnie z innych dźwięków. Robimy sobie coś w klimacie Garrixa, także dźwięki chciałem, żeby były w miarę podobne, ale właśnie tutaj możecie sobie tworzyć jakieś własne kombinacje tych leadów. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. Kolejny preset. I ostatnia warstwa.
kopiuję naszego kickstarta, który był na pianinie, żeby użyć dokładnie tej samej pompy, czyli to jest to, co mówiłem, że używamy już na całym projekcie tej samej pompki. Z tych naszych 4 leadów zrobiłem sobie grupę i wyciąłem informację site z dołu oraz z bardzo piszczącej góry, jako że w Garrixowej perce są często rajdy na stopie, także tym sposobem zrobimy sobie delikatnie miejsce na te rajdy. Następnie kopiuję nasze akordy z pianinka, odpalam serum init preset, klejam ten akord i zmieniłem sobie niektóre klocki, żeby troszeczkę się różniły od tego pianina, robi to też fajny efekt w całym gąszczu, potem w dropie. W serum ustawiam unison na 16, czyli zrobimy to bardzo, bardzo szeroko. Na to kopiuję również tą pompkę, którą zrobiliśmy wcześniej. Następnie distortion bass. Bas robię w mono do około 70 Hz oraz wycinam prawie do 100 Hz, żeby zostawić miejscu na subbass. I dodaję drugą warstwę basu, która ma więcej mięsa w dole. Sprawdzimy sobie w mono. Mono nam od razu powie, czy mocno gryzą się ze sobą te dwa dźwięki. Myślę, że jest do przebolenia, jednak nie siedzą mi te chordy. I sekcja melodyczna jest gotowa, przechodzimy do perki. Wywalamy top kick i poszukam sobie stopki, która będzie nam fajnie siedziała z całą sekcją melodyczną. Często pytacie o stopę, u mnie też to naprawdę zajmuje dużo czasu, żeby znaleźć odpowiedni sample. Czasami cały kawałek wam się może kompletnie odmienić tylko za pomocą zmiany sampla stopy. Także jeżeli nie robicie sobie własnych stopek, to naprawdę czasem, jeżeli wam coś nie gra, nie poddawajcie się, tylko spróbujcie zamienić po prostu stopkę. Dlatego często ja pracuję sobie na top kickach, żeby sobie nie zakrzątać tym głowy. O wiele jest łatwiej znaleźć pasującą stopę do muzyki. Chodzi mi o to, że o wiele ciężej jest zrobić sekcję muzyczną do jakiejś określonej stopy, niż znaleźć dobrą stopę do już fajnej, zrobionej sekcji melodycznej, gdzie już mamy bas i jakieś leady. Także polecam sobie tak robić. Ja znalazłem sobie taką stopkę. W końcach sobie ściszyłem ten ogon, wydawał mi się troszeczkę za długi. Następnie rajdy i zobaczcie, ściszam początek tego rajda. Nie chcę, żeby rajd posiadał transient. Moim głównym transientem jest transient ze stopy. Następnie klap i również ściszam pierwszy transient. I następnie nie chciałem się znów babrać z reverbem na tym klapie, więc znalazłem klap już z reverbem i dałem go o wiele ciszej pod ten pierwszy klap. Dzięki czemu mam fajne body tego klapa, które chciałem, i drugi sample gra mi jako reverb. Następnie takie snare fillsy w połowach, bardzo typowo dla big roomu, dla main roomu. Main roomu? Totalna prostota, nie robię tutaj nie wiadomo ilu warstw, gdyż uważam, że to jest niepotrzebne, żeby robić jakieś 4 warstwy rajdu, 5 warstw klapa, 17 fillsów. To jest wszystko niepotrzebne, jeżeli mamy tak gęsto zapełnioną sekcję melodyczną, to wszystko i tak zniknie, więc tylko najważniejsze rzeczy, które mają być słyszalne, reszta wam tak czy siak zginie, także nie ma się co pocić. To jest moje zdanie oczywiście. Następnie taki pierd subowy na początek. Następnie troszeczkę FX-ów, czyli downlifter i takie reverse clash'e. Oraz opcjonalnie dodałem jeszcze shaker, ale nie wiem, czy go sobie użyjemy, oraz snare. I tak brzmi nasza perka. Następnie wracam do mojego głównego basu i podłączam bas przez sidechain do stopki, żebym widział waveform w Shaperboxie i robię pompkę już idealną pod naszą stopę. Zrobiłem cały odcinek, jeżeli chodzi o stopę i bas, także gdzieś tutaj ci powinien wyskoczyć, jeżeli jeszcze nie widziałeś. Tam sobie zobaczysz, jak szybciutko łączyć sobie stopkę z basem, także gdzieś tutaj wam wyskoczy, chyba na górze link. Może sobie nawet skrócimy trochę.
Podgłośnimy sobie jeszcze trochę nasz bas oraz wyciąłem około 150 Hz ze stopki, żeby zrobiło się trochę cieplej. Następnie zrobiłem najprostszy aranż, dodałem FX-iki, takie w klimacie właśnie Garrixowym. Także tu żadnej filozofii. Na splicie znalazłem też fajny wokalik. Pomiędzy dropami na nasze lidy dodałem IQ, żeby zamknąć filtr. Bardzo fajnie to brzmi z tymi FX-ami, zobaczcie. I posłuchajmy sobie, jak to brzmi. Dzięki za oglądanie. Ten prosty template, jak i inne projekty są dostępne dla moich wspierających, także link macie w opisie. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie, za lajki, za suby, za komentarze i do zobaczenia. Cześć!